Mamy piękną jesienną pogodę. Witamy Was wszystkich bardzo serdecznie i coś nowego. Witaj, Pawle. Witam. Coś nowego, lubimy nowe rzeczy. Dokładnie. Nowa maszyna w naszej ofercie. Regenerator łąki. Łąk i pastwisk. Łąk i pastwisk. Dzisiaj pokazujemy na łące. Tak. Ta akurat łąka jest przeznaczona generalnie do takiej mocniejszej rekultywacji. Ta maszyna tak naprawdę powinna wjechać na wiosnę. Ale Tak. korzystamy z okazji, żeby to przećwiczyć właśnie teraz, jak sobie radzi z kretowinami, z nacinaniem i w ogóle z tym terenem, który nie jest taki za bardzo taki specjalny. Przyjmuje się, że maszyny tego typu wjeżdżają na pole kwiecień, maj, żeby zapewnić dobrą wertykulację, Dokładnie. odpowiednio naciąć, powiedzmy, glebę, żeby umożliwić ten kontakt powietrze-gleba. Ale to, co jest, Tomek, bardzo ciekawe, bo łąki to jest taki temat, w Polsce jest tych łąk i pastwik dosyć sporo, Mnóstwo. szczególnie północno-wschodnia Polska, tak zwane Podlasie, część na Podkarpaciu i też w Wielkopolsce też jest pełno takich terenów i łąka no, generalnie kosi się, zbiera, nawozi i to jest właściwie cała operacja, ale wszyscy dobrzy, profesjonalni łąkarze doskonale wiedzą, że nacinanie, wertykulacja to jest coś, co podnosi wartość, efektywność, zasobność wody właśnie na wiosnę, kiedy te Tak łąki nie mają tej siły, bo nie magazynują tyle wody, a z nich uchodzi. Dodajmy jedną rzecz, na pastwiskach jednak, czy będą to krowy, czy inne zwierzęta, Dokładnie. jest ugniatanie. Ugniatanie, Deszcze- zostawiają te zwierzęta wiadomo co, tak. co jest bardzo cenne Deszcze oczywiście dla łąki. sprawiają, że ziemia też się może ubić. Dokładnie. Do tego właśnie wszystkie kretowiny, te kretowiska, kopce po kretach, Tak. no, sprawia, że jednak ta gleba jest taka bardziej wypukła, niewyrównana. No, przydaje się wprowadzić noże na pole, Dokładnie tak. wyrównujące listwy, palce. Ale różnie ludzie kombinują, bo nawet żeśmy u tego gospodarza, któryśmy tutaj byli, to też robią to bronami zębowymi, to powiem tak, to jest dosyć taki Niektórzy wynalazek. mówią, żeby szatana. tylko poruszyć tą glebę, żeby Dokładnie tam coś tak. się działo. Ale jednak są proste, nieskomplikowane maszyny i przejdźmy teraz do omówienia samej maszyny. Tak, to jest maszyna, Firma Carré. Firma Carré, francuski producent. Pielniki, Pokazywaliśmy wcześniej chwastowniki pielniki, i tak, regeneratory łąk. brony, chwastowniki, Dokładnie tak. maszyny pielęgnacyjne, no, jest tego sporo. I jest to praktycznie największy producent francuski. Tak. Ma dominującą pozycję we Francji, która korzysta, bo Charolais, nie Charolais, to są znane francuskie rasy krów, bydła, krów, gdzie te łąki i pastwiska dla nich po prostu funkcjonują. I te maszyny cieszą się ogromną popularnością we Francji, Tak. w innych krajach zresztą też. W Polsce wchodzą na pola, na pastwiska. Na pastwiska. Na Ale łąki. przyznam szczerze, że ja miałem zapytania w swojej historii zawodowej, ponad 30-letniej, że takie pytania były o takie maszyny i to był zawsze kłopot. A teraz, proszę bardzo, jest. Zobaczmy tą maszynę, Dokładnie. Podejdźmy, bo Tomek, jest to popatrzmy. prosta, ale bardzo ciekawa konstrukcja. No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo to jest wręcz aż prozaicznie proste. Tak. Popatrzmy od momentu, w którym jest zawieszona maszyna na trzypunktowym układzie zawieszenia. Jakie zapotrzebowanie mocy? Tutaj producent podaje, że od 60 koni. Czyli kurde, zwykła 60 i voilà. I można, byleby to pociągnąć i w miarę szybko jechać, bo prędkość jest tutaj zalecana 12 do 15 km Dokładnie. na godzinę. Mamy na początek noże. Mamy noże. Te noże sprawiają, że gleba jest wertykulowana. Wertykulacja, czyli kontakt, powiedzmy, nacinanie gleby po to, żeby było więcej powietrza, Tak. żeby łatwiej wchodziły opady deszczu. Tak, Jak i ktoś- nawożenie jak ktoś- lepiej Nawożenie funkcjonowanie płynne na jest przykład szczególnie. też. Albo Oczywiście noże są też obracalne, także jedna one nam mają się, dwustronną tak, działalność jak i nam one mogą się stępi jedna wysuwać. strona, to wtedy sobie obracamy na drugą stronę. Oczywiście możemy regulować też ustawienie tych noży względem wysokości. Tak, i tu proszę zwrócić uwagę, jest właśnie do tego regulacja. Oczywiście regulację robimy w momencie, przejdźmy kamerą do tego miejsca, gdzie tutaj są właśnie takie otwory łezkowe i ustawiamy kąt pracy noża, czyli agresywność nacinania, co jest bardzo istotne, bo są różne użytki zielone, Tak jest. ale ta regulacja pozwala się dopasować do tych różnych warunków do twardości glebowych. gleby i jej zagęszczenia. Kolejna część tej maszyny to jest takie mocne zgrzebło, Tak. ja bym to tak nazwał. Listwy wyrównujące, Tak jest. karbowane. Tak Czyli jest. tutaj mamy te karbowania na dole listwy. Tak. Oczywiście też możemy sobie regulować wysokość tego nawet tutaj na śrubach. Służą do tego, żeby wyrównać powierzchnię pola, wyrównać te kretowiny wszystkie. Łąki, łąki. bo to jest... Ale właśnie, to jest ta regulacja i to jest też bardzo istotne, bo
no kretowiny to są i one są przekleństwem łąk, szczególnie łąk. Pastwisk może mniej, ale łąk tak, Tak jest. bo niszczą kosiarki, przetrząsacze, zgrabiarki. No właśnie, żeśmy w trakcie dzisiaj byli właśnie, jak tutaj znaleźliśmy zgubioną sprężynę przetrząsacza, tak. czyli to Który są o coś rzeczy... musiał tam zahaczyć. Dokładnie, no prawdopodobnie o kretowinę. Czyli mamy to wyrównanie i ono jest na sprężynie, czyli jest jak gdyby Tak, aktywnie tutaj wibruje, nie jest to toporne, tylko Tak jest. reaguje na sytuację na Tak polu. jest. Poza tym jest to bardzo mocna sprężyna. Dokładnie tak. 8 cm na 12 mm. Tak. Czyli ta amortyzacja, powiedzmy, tego ruchu jest spora i zabezpieczająca cały element. I trzeci element. I ostatni tutaj element, który, powiedzmy, rozprowadza nam te wszystkie resztki, Dokładnie które gdzieś tam wyszły tak. z pola, rozgarnia ładnie po Tak. polu i wyrównuje. Dokładnie Można tak. Wróćmy do tej prędkości, bo ona jest bardzo istotna w tym, bo to jest narzędzie, zawsze to jest taka logika, narzędzie bierne, musi być wysoka prędkość, 15 km na Dokładnie godzinę. tak, dokładnie tak. Jest oświetlenie w cenie i Oświetlenie w standardzie, można jeździć paradoksalnie po drogach. nie jest to droga maszyna. Zalecam kontakt, zdziwicie się, bo to jest wyjątkowo tania maszyna A w efekty tym są pantanie. nieocenione. Dokładnie tak. O, witam Cię, Michale. Chwila przerwy. Chwila przerwy, bo tu jest dużo roboty do zrobienia. Widzę, że kretowiny są i Są. masz specjalną maszynę Normalnie to by trzeba tak, poczepioną. ale technologia jest. XXI wiek jest. Michale. Komfort już niesamowity. Oczekiwana seria Tak, ciągników seria Arbo. 4000. Tak jest. W zakresie mocy od 90 do 110 koni. Tu jest model 110 koni. To jest akurat ten najmocniejszy. Też jest wyposażony, bo tak widać tak z kabiny, że on ma i kierownicę sterowaną i system Trimbla. Tutaj już żeśmy ciągnik wysoce wyposażyli pod potrzeby rolnictwa precyzyjnego. Tak, i też do pokazu właśnie Między innymi maszynami, Dokładnie którą tak. żeśmy omawiali. Nie? Może nie stricte do tego modelu tutaj Tak egzemplarza, który jest regeneratorem Tak. łąk, natomiast... Takie trudne słowa są w tym rolnictwie. Natomiast jeśli już chodzi o pracę w pielnikach, jak najbardziej, gdzie musimy pracować w międzyrzędziach. Nie? Dokładnie tak, bo to też ten ciągnik był kiedyś prezentowany w tak zwanym wąskim ogumieniu. Dokładnie tak. Tutaj mamy akurat już na standardowym ogumieniu, no bo jest ono wskazane, że tak powiem, na Tak, pracach. szczególnie jeżeli chodzi o przy- łąki, bo są łąki podmokłe, czy Żebyśmy tu trudniejsze, nie wręcz- zrobili krzywdy. Dokładnie, wręcz żebyśmy tutaj nie wygenerowali kolejn i tak dalej. Nie? Zapotrzebowanie mocy tej maszyny jest od 60 koni. Testowałeś już na kawałku pola. Tak. Jak to według Tu Ciebie? akurat czujemy zdecydowanie spory nadmiar mocy, bo mamy Tak. 110 koni. Oczywiście jeździmy też z nadmierną prędkością na testach. Tak. Co prawda około 12 km na godzinę. Uważam, że to jest optymalna prędkość pracy. W tych konkretnych warunkach. Tak, bo one nie są tutaj przyjazne. To jest bardzo ważna rzecz, na którą zwrócić. Pamiętajcie jedną rzecz, że instrukcje obsługi zawsze podają wartości od do. Od do. I w tym zakresie trzeba, że tak powiem, balansować tak naprawdę w zależności stricte, jakie warunki u nas występują. Tak, żeby najlepiej to działało. Jak Ci się jechało? W sensie, bo to są z takimi maszynami biernymi na polach liczy się widoczność, nie wiem, poręczność dźwigni tego wszystkiego. Seria bardzo oczekiwana ciągników 4000, uzupełniająca tutaj Tak. w marce Arbos dostępność tych mocy właśnie. Powiem tak, jeśli chodzi o samą ergonomię, rozmieszczenie wszystkich dźwigni, niedźwigni od hydrauliki tutaj, w tym co sterujemy de facto, jest naprawdę al dente, uważam. Ciągnik jest naprawdę ciągnikiem przede wszystkim prostym. Tak, Prostym, a ale co z kolei zapewnia wszystkie rzeczy. wszystko co trzeba. Od ogrzewania poprzez klimatyzację, wspomaganie, elektrohydrauliczne załączanie Ale przedniego też napędu, dokładnie. dyferencjału. Przedni tuz jest nawet. Tutaj akurat mamy ciągnik doposażony w przedni tuz, bo tak jak żeśmy już testowali niejednokrotnie pielniki, ale większych szerokości, o większej Tak. ilości rzędów, Tak. których mogliśmy pracować, no to maszyny bywają dość ciężkie, żeby uzyskać odpowiednią stabilność. Al dente
piąte rozwiązaniem jest zamontowanie przedniego tuza, Dokładnie na który montujemy odpowiedni balast i wyrównujemy, że tak Ale powiem, ciągnik. wiem, że masz bardzo ciekawe informacje na temat dosyć takiej specjalnej oferty, która jest zresztą na naszej stronie www.korbane.pl odnośnie ciągników Arbos. Tak jest. Jest kilka kluczowych informacji. Nade wszystko, jeśli ktoś się zdecyduje na zakup ciągnika z normą Stage 5 do końca tego roku, otrzyma taki grant specjalny od firmy Korbanek i od producenta, a mianowicie 7-letnią gwarancję na ciągnik. Nie? Dokładnie. To jest druga rzecz. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, firma Korbanek oferuje bardzo preferencyjne kredytowanie, finansowanie tak jest, od 0%. Ale też można skorzystać z tych nowych programów jeszcze tam przez chyba paręnaście dni. Oczywiście, że tak, na tak zwany rozwój Warto. małych gospodarstw, gdzie mamy dofinansowanie 100 000 złotych, a w przypadku gospodarstw o profilu takim ekologicznym, Czyli łąki na przykład. Czyli łąki, mamy tam możliwość wykorzystania na poziomie 120 000. Jest to spore dofinansowanie, Dokładnie, które bo to jest nawet więcej niż połowa wartości. w zdecydowany sposób ułatwi nam zakup ciągnika. Zapraszamy do kolejnych odcinków. Będziemy pokazywali kolejne maszyny Kare, które są akurat przeznaczone na łąki, ale też nie tylko. Właśnie co ciekawe, szczególnie kiedy te środki ochrony roślin gorzej działają. A łąki, dbajmy o nie, bo one są tym żywnościowym zapleczem naszych hodowli.